dzisiejszym odcinku. Jezu! Halo, pogotowie? Pana pizzeria może nie spełniać wszystkich norm. Pani z sanepidu, tak? Obiecuję panu, że ta knajpa długo nie pociągnie. Kto jest ojcem mojego wnuka? Bo jeśli to jest dragon, to będziesz miała dziecko ze sławnym piosenkarzem. Jak tylko będę coś wiedziała, zaraz do ciebie oddzwonię. To jakieś nieporozumienie jest. Proszę zobaczyć. Ale to jest niemożliwe! W niewielkiej miejscowości pod Warszawą dwaj przyjaciele, Ryszard Wrzosek i Wojtek Majewski, prowadzą od lat warsztat samochodowy. Wspólnie wychowali się w domu dziecka i pozostają przyjaciółmi do dziś. Ich żony, Elżbieta i Jolanta, właśnie otworzyły swój biznes. Salon urody to ich nadzieja na sukces i niezależność. Zaskakujące koleje losu, kapryśni klienci i nietypowe zdarzenia to codzienność, z którą muszą się zmierzyć. Widzę, że kawa z rana jak śmietana. Dzień dobry, panie Rysiu. Dzień dobry, panie Bronku. A co pan tak dzisiaj wcześnie? Robota sama się nie zrobi. A kto rano wstaje, Wiem, to cały dzień chodzi niewyspany, jak mówi Dawidek. Ale ja powiem panu stare chińskie powiedzenie. Nie ten odnosi sukces, kto rano wstaje, tylko ten, kto wstaje uśmiechnięty. I tego się będę trzymał. panie Bronku, no jak pan coś powie, no to naprawdę. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam sprowadza? Mam problem ze skrzynią biegów. Mogliby panowie zerknąć? Dzień dobry. Oczywiście. Panie Bronku, pan się zajmie tym kombiakiem, co go nam wczoraj przywieźli, a ja porozmawiam z panem, dobrze? Tylko się przebiorę, szefie. Dobrze, dobrze. To manual skrzynia, nie? Tak i jak widać, auto ma już swoje lata. No to ma prawo odmówić posłuszeństwa. No niby tak, ale zależy mi na szybkiej naprawie. Widzę, że ma pan pizzerię. Nie ja. Mój szef. Od niedawna zacząłem tam pracę i tu od razu takie coś. Nie wie pan może, ile potrwa naprawa? Jakby skrzynia poszła, to potrwa to z kilka dni. Aż tyle? No, Szef nie będzie zadowolony. nic nie poradzę. Wie pan, mi też to nie na rękę. Płacone mam od zlecenia, więc jak nie jeżdżę, to nie zarabiam. Nie dałoby się szybciej? Zależy, co poszło. No ale przyrzekam, że zajmę się tym pana samochodem w pierwszej kolejności. O, no i super. To rozumiem, że już szef ma się z wami kontaktować, co jest nie tak i jakie będą koszta. Tak, proszę dać klucze, a my się wszystkim zajmiemy. Wszystko zawsze na już. Najlepiej na wczoraj. Każdemu się śpieszy. A człowiek nawet spokojnie kawy rano wypić nie może. No dobrze. Mirelka, ja wychodzę, no. Papa. Musimy się spotkać i porozmawiać. Ojciec jakoś to przełknął. Nie krzyczał. Prosiłam go, żeby się nie dopytywał. No, oczywiście był w szoku. Ciekawa jestem, jak mama na to zareaguje. Na pewno wścieknie się, jak dowie się, że jestem w ciąży. Co? Na razie nie chcę jej nic mówić. A kiedy zamierzałaś mi powiedzieć? Co ty tu robisz? Przecież wychodziłaś do pracy. No, wychodziłam, ale nie wyszłam i całe szczęście, bo dowiedziałam się, że zostałam babcią. Podsłuchiwałaś mnie? Tak, podsłuchiwałam. I bardzo dobrze, bo w tym domu nikt nikomu niczego nie mówi. Dlaczego ja nie wiem, że ty jesteś w ciąży? Przecież ja jestem twoją matką. Ale to nie oznacza, że ja muszę ci się ze wszystkiego spowiadać. Ze wszystkiego nie, ale o tak ważnym fakcie to mogłaś poinformować, prawda? Ale przecież to jest moja sprawa. Ale ojciec wie, a ja nie. Ale to nie tak, ja chciałam naprawdę. No to jak? No powiedz, słucham. Powiedz, kto jest ojcem mojego wnuka. No. Nie mam ochoty na ten temat rozmawiać. Nie teraz. Mieszkam z córką pod jednym dachem, a ona ma przede mną takie tajemnice?
I jeszcze Rysiek o tym wszystkim wiedział? Szef Michała, właściciel pizzerii, ma ostatnio słabszy okres w swoim biznesie. Ale po 3 miesiącach obiecał pan mi podwyżkę. No przecież mówiłem ci, że w tym miesiącu nie da rady. Tak? To w takim razie się zwalniam. Bardzo dobrze. Klienci tylko na ciebie narzekali. Narzekali? Narzekali to na ten zakalec, który pan nazywa pizzą. Nara. No. Chociaż ty mi powiedz coś optymistycznego. No właśnie, szefie, nie mam dobrych informacji. Samochód postoi w warsztacie parę dni. Zobacz. Wszystko się musi pieprzyć na raz. Mi też to nie na rękę. Mówił szef, że będzie pełno zamówień, a z tego co widzę, za wiele to tu nie zarobię. Tylko nie mów mi, że też się zabierasz. No co mam robić przez te parę dni? Nikt mi za siedzenie w domu nie zapłaci. Dobra, słuchaj. Skoro ta mała się zwolniła, ty pójdziesz na salę. Zanim znajdę nową kelnerkę, a ci z warsztatu naprawią samochód, będziesz obsługiwał klientów. Co ty na to? W sumie, czemu nie? To masz i zmykaj. Dobra, szefie. Ej, przestań, odwaliło ci! Trzeba było to nagrać. Wrzuciłbym na Face'a. Palant! Przestaniesz się wreszcie? Wezmę obsługę. No i co się rzucasz, koleś? Okej, gówniarzu. Po raz ostatni zwracam ci uwagę. Padaj. Doigrałeś się. Coś jeszcze podać? Nie. Przyszliśmy z żoną tutaj na obiad. Chcieliśmy spokojnie zjeść. Ale ta młodzież zachowuje się skandalicznie. Przed chwilą ten bezczelny gówniarz tym rzucił w nas. Nie zmyślaj, wcale tak nie było. Pan widział, prawda? No nie wiem, zajmowałem się czymś innym. No widzisz, wapniaku? Przecież pan to widział. Nie, naprawdę, nic nie widziałem. W takim razie poproszę natychmiast o rozmowę z właścicielem tego przybytku. Dobrze, już idę. O, już się boję. Normalnie z tego strachu aż się pójdę odlać. Niedobrze mi. Ej, Kuba, dawaj, dobre to będzie. Zrobimy live'a, zacznie się tarzać po podłodze. Adrian, kręć to! Ale ja naprawdę nie wiem, co mi... Jezu, Adrian, jemu naprawdę coś jest! Kuba, co się dzieje? Coś cię boli? Brzuch, niedobrze mi. Niech ktoś to zrobi, niech nam pan pomoże! No widzisz? A tak chojraczyłeś, he? O Boże, ale jemu co się stało? Nie wiem. Może trzeba wezwać pogotowie. Wcześniej myślałem o policji, bo tak tu rozrabiali. Chryste, co za dzień. Jakby miał mało problemów. Dobra, już dzwonię po karetkę. Halo, pogotowie? Zdenerwowana Ela postanowiła jak najszybciej porozmawiać z Ryśkiem. Jest zła, że mąż nie powiedział jej o ciąży córki. Cześć, Rysiu. Cześć, Elu. A co ty tu robisz? Dlaczego nie jesteś w salonie? Miałam dzisiaj bardzo ciekawą rozmowę z Mirelką. I zgadnij, czego się dowiedziałam. Czego? Że będziemy dziadkami. Tak? Nie kłam, proszę cię, nie kłam, że o niczym nie wiedziałeś. Ciszej, proszę, no. Co ciszej? Co ciszej? Nie cieszysz się, że będziesz dziadkiem? Gratulacje, dziadek Ale Rysio! czekaj, no, to są nasze prywatne, domowe sprawy. Porozmawiamy o nich w domu. Nie, chcę wiedzieć tu i teraz, dlaczego oboje z Mirelą robicie ze mnie idiotkę? Bez przesady. No ale co ty mówisz? Uspokój się, no. Nie uspokoję się, Rysiek. Znamy się ponad 20 lat i ty nie powiedziałeś mi, że moja córka jest w ciąży? Kochanie, ale ja się dowiedziałem przypadkiem, a Mirelka prosiła, wręcz błagała mnie, żebym ci nic nie mówił. No zrozum, no. No niestety, Rysiek, nie rozumiem. Pomyślałem, że Mirelka sama ci powie w odpowiednim dla niej momencie. Jak widać, ten moment teraz przyszedł. Musimy to chyba uszanować, no. Nie przyszedł. Wyobraź sobie, że gdybym nie podsłuchała rozmowy, to dalej żyłabym w kompletnej nieświadomości, wiesz? No i o to masz do mnie pretensje? Tak, i to nawet jeszcze większe niż do Mirelki, bo ona jest Ela, no ale- młoda i głupia, a ty jesteś moim ale- mężem i mam do ciebie zaufanie. Niestety, zawiodłam się. No ale Ela, zaczekaj, no porozmawiajmy, no. Mogłam poczekać, aż emocje opadną i porozmawiać o tym wszystkim spokojnie z Ryśkiem w domu. Ale nie wytrzymałam. Musiałam mu wygarnąć.
Tą klientkę na pasemka Ela przyjmie, bo ja mam tutaj panią, ja nie zdążę. A ty masz dopiero za pół godzinki, tak? Tak, za pół godzinki. Okej, tak. dobra, no to fajnie, to się wyrobimy. O, jest wreszcie. Eluniu, no gdzie ty się podziewałaś? Cześć dziewczyny. Ale ja dzisiaj mam dzień. Ale ty się nigdy nie spóźniasz. Co się dzieje? Chodźcie, siadajcie, siadajcie. Ale co się dzieje? Armagedon. Trzęsienie ziemi. Rewolucja francuska. Ale coś z Rysiem, z Mirelką? No mów! I z Rysiem, i z Mirelką zostanę babcią. Co? Serio? Mirelka jest w ciąży? Dowiedziałam się o tym przed wyjściem do pracy. Podsłuchałam rozmowę, bo oczywiście Mirelka sama mi niczego nie powiedziała. Elu, to fantastycznie, gratulacje! Nie wiem, ja się denerwuję. Ja w ogóle się nie czuję na babcię, no. Nie no, w ogóle pani nie wygląda na babcię. Ja wiem, dzięki Klaudia, no ale to marne pocieszenie, naprawdę bardzo się denerwuję. Ela, ale dziecko w domu to jest sama radość. Czemu się denerwujesz? No czemu? No przecież Jola, no to wszystko jest jakieś takie niepoukładane, ta Mirelka, no taka niepozbierana i Rysio, no Rysio mi nic nie powiedział, wyobraź sobie nic. Byłam w warsztacie, wygarnęłam mu wszystko i co? Powiedział, że Mirelka prosiła go o dyskrecję, że wiesz, że też się dowiedział przypadkiem, no takich rzeczy się nie robi, tak? No ja wiem, ale to jest nasz Rysio. No wiesz, no on chciał dobrze. No, chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. A wiecie, co jest najgorsze? Że nikt w tym domu się ze mną zupełnie nie liczy. O. Nie, no już teraz to przesadzasz. Przecież wiesz, że tak nie jest. Nie jest. Dobra, tylko praca może mnie uratować. Kto tam pierwszy do mnie przychodzi? Za chwilę będzie pani na pasemka. Elu, herbatki zrobię, melisy, co? Uspokój się, wiesz, ciągle to jest świetna nowina. Dobrze, że wyżaliłam się dziewczynom, od razu zrobiło mi się lżej na sercu. Poza tym szykowało się sporo klientek i miałam czym zająć głowę. Nie musiałam myśleć o tym wszystkim. Nastolatka z pizzerii zabrało pogotowie. Właściciel lokalu jest przygnębiony. Nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. Co tam, szefie? Ale Jane, nie ma co. Zobacz tylko, jakie pustki. Ta cała akcja z pogotowiem tylko wykurzyła nam klientów. Niech się szef nie przejmuje. Przyjdą nowi. Szukam właściciela tej speluny. Z Peluny to nie wiem, ale jeśli chodzi o tę restaurację, to ja jestem tutaj właścicielem. Rafał Sieracki, w czym mogę pomóc? Pomóc? To pan będzie potrzebował pomocy. Ja tego tak nie zostawię. Za wszystko panu spowie. No, ale o co panu właściwie chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Mój syn leży w szpitalu, moja żona odchodzi od zmysłów, a ten się bezczelnie pyta, o co chodzi. A, rozumiem. Pan jest zapewne ojcem tego chłopaka, co go pogotowie zabrało. Sherlock, normalnie. Tylko szkoda, że truje pan ludzi jakimś paskudztwem. Ja pana nie obrażam i bardzo bym prosił, żeby pan w stosunku do mnie też się zachowywał przyzwoicie. Dobrze? Przyzwoicie, dobry sobie. A karmić ludzi przyzwoicie to nie łaska? Bardzo mi przykro, że pana syn trafił do szpitala. Ale zapewniam, to nie z naszej winy. Nigdy żaden z klientów się nie skarżył i nie mieliśmy podobnego incydentu. A działamy na rynku już od 10 lat. To o 10 lat za długo działacie. Ale to się zmieni. Obiecuję panu, że ta knajpa długo nie pociągnie. Grozi mi pan? Nie, jedynie informuję. Myślę, że Sanepid powinien zainteresować się tą pańską pożal się łoży pizzerią. I już ja to pilnuję, żeby się zainteresował. No. Proszę mnie nie straszyć. Poza tym ja nie mam nic do ukrycia. Nie boję się kontroli. No to niech pan zacznie. Po kłótni z mamą Mirella nie może znaleźć sobie miejsca. Postanowiła pojechać do salonu. Zapraszam. O, to ty, Mirelka. Cześć, mamy nie ma? Nie. Jest w hurtowni z panią Jolą. W ogóle jej praca dzisiaj nie szła. No, pokłóciłyśmy się. Długo ich nie będzie? Nie wiem, tak z 2 godzinki. No, pani Ela opowiadała o wszystkim. Czyli się wygadała? A, może nawet to i lepiej. Ja też przyszłam się wygadać. No to dobrze. Chodź, siadaj, opowiesz mi wszystko. Chcesz herbatkę, kawkę? Nie chcę. W ogóle z tego wszystkiego tak się strasznie zaniedbałam. Zobacz, jak ja wyglądam. A moje ręce? Ojej, pokaż. Wiesz co, mam taki nowy olejek. Siadaj. Zrobię sobie dłonie, może mi się humor poprawi. A
A tak w ogóle to... Mogę się o coś zapytać? No jasne, wal. Kto jest ojcem dziecka? Bo wiesz, ja się tak zastanawiałam, no bo jeśli to jest Dragon, to będziesz miała dziecko ze sławnym piosenkarzem. Klaudusia, to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, który jest ojcem. Przecież ja byłam wtedy z Jarkiem jeszcze. No w sumie tak. No a który to jest miesiąc? Ja nie wiem. Jak to nie wiesz? No a kiedy robiłaś test ciążowy? W zasadzie to nie robiłam. To chyba żart. Nawet jeden kupiłam, ale nie zrobiłam, bo się bałam. No ale czego? To, że na 100% będzie wiadomo, że jestem w ciąży. A teraz to ja już naprawdę jestem pewna. Mam wszystkie objawy. Rano wymiotuję, cały czas chodzę zmęczona, no i najważniejsze, nie mam okresu. No ale wiesz, możesz mieć objawy, a tak naprawdę nie być w ciąży. Ja czytałam w internecie ostatnio, że jest coś takiego jak ciąża wyobrażona? Nie. Ciąża urojona, o. Nie, ja na pewno jestem w ciąży. Nie, kochana, musimy zrobić test ciążowy. No ale jak ja zrobię, jak nie mam? Ja skoczę do apteki tutaj za rogiem. Kupię ci 1 albo 2, nie, 3, dla pewności, tak? Tak? No. Klaudusia, dziękuję. Mirella nie zrobiła ani jednego testu? Przyznam szczerze, że byłam w szoku. Dziewczyna rozpętała aferę, a tak naprawdę sama nie wiedziała, czy jest w ciąży. Po incydencie z pogotowiem w internecie pojawiły się niepochlebne opinie na temat pizzerii. Wiesz, brud, smród i ubóstwo. Widziałeś coś takiego? O mojej pizzerii. W internecie to ludzie wszystko napiszą. Proszę się nie przejmować. Łatwo ci mówić. Ale klientów mamy jakby mniej. Faktycznie. Dzień dobry, szukam właściciela. Dzień dobry, to ja. Rafał Sieracki. Bardzo mi miło. Młodsza inspektor Agnieszka Pokojska. Czyli pani z Sanepidu, tak? Przysłano mnie w celu skontrolowania pana lokalu gastronomicznego. Dostaliśmy sygnały, że pana pizzeria może nie spełniać wszystkich norm. Nie, to niemożliwe. Spełniamy wszystkie normy. Zaręczam. Tak? A ja już widzę, że nie. Ale o co chodzi? Na sali konsumenckiej w widocznym miejscu powinny wisieć tabliczki z napisem zakaz palenia. Ja ich tu nie widzę. No tak. Ostatnio odmalowaliśmy lokal i zapomnieliśmy ich wywiesić. Zaraz sprawdzimy, czy w korytarzu ściany pomalowane są farbą zmywalną do 1,5 metra. O rany. Nie pamiętam, jaka to była farba. To dobrze panu nie świadczy. Proszę mnie zaprowadzić do kuchni. Dobrze, proszę, zapraszam. Klaudia wróciła z apteki z kilkoma testami ciążowymi i wręczyła je Mirelli. Teraz z niecierpliwością czeka na wyniki. Mirelka, i jak? Jeszcze sekundkę. No Mirelka! Już idę. No i jak? Czekaj. Na każdym jedna kreska. No ale co to oznacza? No, że nie jestem w ciąży. Mirella, jakiś z ciebie jest numer. Co ja powiem mamie? No jak to co? Prawdę. O Boże, ale jak? Okazało się, że Mirella jednak nie jest w ciąży. Nie mówiłam tego na głos, ale może to i lepiej, skoro sama nie wiedziała, kto jest ojcem dziecka. Rafał, właściciel pizzerii, otrzymał wyniki kontroli Sanepidu. Starannie się z nimi zapoznaje. Szefie? O, co się stało, szefie? Zobacz, 5000 kary. Nie dość, że sala pusta, to jeszcze tyle kasy w plecy. Już tyle dowalili. O co się czepiali? Łatwiej byłoby powiedzieć, czego się nie czepiali. A to wysokość glazury w kuchni nie taka, temperatura w lodówce o 0,5 stopnia za niska. Kurde, widać, że się postarali. To wszystko przez ojca tego chłopaka, co zasłabł. Widać, ma jakieś znajomości w sanepidzie.
Pewnie te wpisy w necie to też jego zasługa. Jak tak dalej pójdzie, trzeba będzie zwijać interes. No przecież klientów mi to wszystko odstrasza. Szefie, ale ciągle dzwonią, czy można zamówić na wynos. Z tych zamówień był niezły utarg. Może jednak bym pojeździł. Ale czym? Dzwoniłem do warsztatu. Wóz jeszcze nie gotowy. Niech da mi szef własny samochód. No szkoda tracić takich zleceń. Może i masz rację. Pewnie, że mam. Rano była u mnie na rozmowie taka fajna dziewczyna na kelnerkę. Taka blondynka. No dokładnie. Chyba się na nią zdecyduje. To by cię zastąpiła. Wcześniej dzisiaj wróciłaś z pracy, mamo. O, moje dziecko mówi. Proszę cię, nie bądź taka. A jaka jestem? Może mam być taka jak ty, tak? Mam się włóczyć po domu, do nikogo się nie odzywać, nie jeść z nami posiłków. Przecież dobrze wiesz, że nie miałam ochoty na rozmowę. A poza tym ty jesteś na mnie cały czas obrażona. Ja jestem obrażona? A powiedz mi, jak ja mam się czuć, skoro z ojcem macie przede mną jakieś tajemnice, skoro ja nie wiem, że moja córka jest w ciąży? No właśnie na ten temat muszę z tobą porozmawiać. Słucham, proszę bardzo, porozmawiajmy. No? Słucham, zamieniam się w słuch. Bo chodzi o to, że ja chyba nie jestem w ciąży. Ja chyba oszaleję. Słucham? No, zrobiłam kilka testów i wszystkie wyszły negatywnie. No ale to dlaczego pomyślałaś, że jesteś w ciąży? No bo mam wszystkie objawy, poranne mdłości, zawroty głowy. No i nie mam okresu. A byłaś u lekarza? Nie, nie byłam. Dziecko, trzeba iść do lekarza. Musicie zbadać ginekolog i stwierdzić, czy jesteś w ciąży, czy nie jesteś w ciąży. Mamo, ale po co mam iść do ginekologa, skoro zrobiłam 3 testy i wszystkie pokazały jedną kreskę? Ale to nawet nie o to chodzi, czy jesteś w ciąży. Przecież ty nie masz okresu. Coś jest nie tak. Trzeba umówić się do ginekologa. Gdzie jest mój telefon? Mirelka jest dorosła, a zachowuje się jak dziecko. Jak mogła w tak ważnej sprawie nie pójść do lekarza? Eli jeszcze tego samego dnia udało się umówić córkę do ginekologa. Zdenerwowana czeka na Mirellę, rozmawiając z mężem. Tak jak tylko będę coś wiedziała, zaraz do ciebie oddzwonię. Nie będę niczego trzymać w tajemnicy, tak jak ty to lubisz robić. Eluniu, znowu do tego wracasz? Idzie Mirelka. Oddzwonię zaraz, tak? Pa, pa, pa. No i co? Co powiedział lekarz? No, że jednak nie jestem w ciąży. Aha, a ten okres? Co się dzieje? No, że czasem tak po prostu bywa. Jakby się nie pojawił, to mam się do niego zgłosić. Mamo, wielki kamień z serca. Ja naprawdę nie jestem jeszcze gotowa na macierzyństwo. A ja powiem ci, że jestem trochę rozczarowana. Co? No bo... Dlaczego, mamo? Bo ja już sobie wyobraziłam, że jestem babcią i wiesz, to wcale nie było takie niemiłe. Oj, mamuś, na takie rzeczy przyjdzie jeszcze czas. Ja teraz muszę skończyć jakąś szkołę, znaleźć pracę. Oj, mamo. Mówisz jak dorosła kobieta wreszcie. Ale poczekaj, bo musimy zadzwonić do ojca, bo wiesz, on się strasznie denerwuje. Wiesz co, mamo, może ja zadzwonię. No dobrze, dobry pomysł, no. Tato? Naprawdę bardzo się cieszę, że w końcu doszłyśmy z mamą do porozumienia. W tej całej sytuacji zrozumiałam, że naprawdę mogę na nią liczyć. Na tatę zresztą też. Michał cały wieczór rozwoził pizzę. W końcu trafił pod ostatni tego dnia adres. O, mordeczko, Siema. fajnie, że jesteś. Jedna hawajska,
W końcu posiłki przyjechały. Posiłki! Jedna margarita i jedna z owocami morza. Super. No, wszystko się zgadza. Stary, jesteś wielki. Nie ma sprawy. O, no nareszcie, bo impreza już trochę siadła. Spokojnie, kochanie, zaraz rozkręcimy tą imprezę. Wszyscy będą chyleć aż do rana. A my jak tam? Ile jestem winien? 500. Dobra, czekaj. Raz, 2, 3, 4 i 5. Trzymaj. Jak tam, zgadza się wszystko? Tak. Jak będzie dobrze, to będziemy swoimi klientami. W takim razie polecam się na przyszłość. Dzięki bardzo. Miłej zabawy. Siemanko. Przed pracą Jola poszła jeszcze na pocztę. Kobieta odebrała list polecony na swoje nazwisko, nadesłany przez jedną z instytucji pożyczkowych. Bożenko, no to jak cię boli, to idź do lekarza. Przepraszam, ale nie mogę teraz rozmawiać. Dzwonimy się później, no pa. Ale o co tu chodzi w ogóle? To jest jakaś chyba reklama, bo to jest niemożliwe. 12 000 długów i drugie tyle odsetek? Nie, ale moment, przecież... Dobra, nazwisko się zgadza, ale... Należność... Należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie od daty wysłania pisma? Nie, to jakieś nieporozumienie jest. Nic z tego nie rozumiem. Przecież nie brałam żadnych pożyczek. To musiała być jakaś pomyłka. Naprawdę? Mówi pani, że wszystko się udało, tak? Wszystko, pogoda po prostu jak marzenie. Super. No to rzadko nad polskim morzem. O, widzę dziewczynki, że praca w re. Tak jest. A może herbatki albo kawki wam zrobić? Ja dziękuję za kawkę. Mirelka mi dostatecznie ciśnienie podniosła w tym tygodniu. Ale przynajmniej nie jest w ciąży, prawda? Tak, dobrze się stało, bo to nie był dobry moment. A wiecie, mojej znajomej, jak ciśnienie skoczyło, dostała pismo z parabanku. No, prawie zawału dostała. Ale o co chodziło? Ma spłacać jakąś pożyczkę, której nie wzięła. Aha, no to skoro nie wzięła, to po co ma spłacać? No właśnie, i ona teraz nie wie, co ma zrobić. Jak to zrobić? Ja od razu bym poszła na policję, złodzieje. Ma pani świętą rację. A tam od razu na policję. Najpierw trzeba z nimi porozmawiać, tak? Na pewno mają jakieś dokumenty, drugi egzemplarz umowy. Skoro niczego nie podpisywała, no to nie ma umowy. Masz rację, Klaudia. Ja jej to wszystko powiem, tak. Mój teść też wziął taką chwilówkę w parabanku. I co? Spóźnił się ze spłatą 1 dzień i musiał oddać 2 razy tyle. Uwierzycie panie? To niemożliwe. O Boże. Tłumaczył się, że to jakieś nieporozumienie, ale nie dało się dogadać z tymi ludźmi. Nękali go telefonami cały czas. No przecież to jest kradzież w białych rękawiczkach, no. No ale ona nie podpisywała żadnej umowy. On niestety zrobił ten błąd i jakby wyrok na siebie podpisał. Dlatego powiedziałam sobie, nigdy w życiu żadnych chwilówek. Naparzę sobie meliski. Zaraz przyjdę. Jezus Maria, jeśli przyszłoby mi zapłacić drugie tyle, to chyba bym się załamała. Muszę jak najszybciej wyjaśnić sprawę w tym parabanku. To na pewno jakieś nieporozumienie. Właściciel pizzerii jest załamany. Nie wie, skąd weźmie pieniądze na zapłacenie kary z sanepidu, a niepochlebne opinie o jego lokalu wciąż pojawiają się w internecie. Pizzeria Pepperoni, słucham. Czy ja rozmawiam z właścicielem tej pizzerii? Tak. A kto mówi? Moje nazwisko Klara Wilk. Mój syn wczoraj urządził imprezę. Zaprosił kilku znajomych. W nocy zamówili pizzę z dostawą do domu. Od pana. Tak? Ale nadal nic nie rozumiem. W czym rzecz? A w tym, proszę pana, że pan truje dzieci. Patryk nad ranem tak źle się poczuł, że trzeba było wzywać pogotowie. Trafił do szpitala z objawami zatrucia. No ale co ja mam z tym wspólnego i moja pizzeria? Niech pan nie udaje, to chyba jasne. Zaszkodziła mu pańska pizza. Co takiego? Akurat byliśmy na urlopie, ale już wracamy i zaręczam panu, że pierwsze kroki po powrocie zaraz po szpitalu skieruję na policję. Pan pójdzie siedzieć. Proszę panią, niech mnie pani nie straszy policją. Zapewniam, że jeśli coś mu zaszkodziło, to nie nasza pizza. Szczerze w to wątpię i zaręczam panu, że tak tej sprawy nie zostawię. Żegnam. Rafał chce porozmawiać ze swoim pracownikiem i wyjaśnić sprawę feralnego zamówienia. Słuchaj, chciałem cię zapytać.
Dowoziłeś ostatnio pizzę na jakąś imprezę nastolatków? Miałem dużo zleceń, ale chyba tak. Tak, pamiętam, bo to było ostatnie zamówienie. Jakaś grupa dzieciaków organizowała domówkę. Podobno jeden z nich trafił do szpitala. Dzwoniła do mnie jego matka. Przykre, no ale co my mamy z tym wspólnego? To samo pytanie jej zadałem. Ona jednak twierdzi, że to nasza pizza mu zaszkodziła. Na pewno. Dzieciak przesadził z alkoholem i tyle. Już jak tam przyjechałem, to wszyscy byli nieźle porobieni. No i ja tak pomyślałem. No ale muszę powiedzieć. Michał, pizzę przewozisz w tej specjalnej torbie termoizolacyjnej, tak? Oczywiście, wszystko zgodnie z przepisami. No, okej. Może ta baba w końcu się odczepi i tylko tak mnie straszy do policją. Ostatnio to chyba mnie jakiś pech prześladuje. Szefie, wiem, że to nie najlepszy moment, ale... No chyba nie powiesz mi, że się zwalniasz. Nie, to nie to. Co? Zarysowałem pański samochód wczoraj, jak wracałem ze zmiany. Co takiego? Michał! Przepraszam, zahaczyłem o słupek. Było już późno. Michał, przecież teraz trzeba oddać kolejne auto na warsztat. Mogę się tym zająć. Nie, nie. Ty dzisiaj już zostajesz tutaj. Będziesz pomagał tej nowej kelnerce na sali. Sam się tym zajmę, a przy okazji zapytam, co z tym naszym dostawczakiem. No, idź. Jola wyszła wcześniej z pracy, by jak najszybciej wyjaśnić sprawę pożyczki i przyjechała do siedziby firmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. W czym mogę pani pomóc? Wie pan co, dostałam pismo, którego nie rozumiem. Jakby mógł mi pan to przetłumaczyć na polski, to będę wdzięczna. Nie rozumiem, w czym problem. Wszystko jest tutaj dokładnie i wyraźnie napisane. Musi pani oddać 12 000, które pani od nas pożyczyła. Ja wiem, co tam jest napisane, ale ja nie pożyczałam od was żadnych pieniędzy. Umowa jest na nazwisko Jolanta Majewska. Rozumiem, że to pani. Tak, to ja. Ale nie brałam od was żadnej pożyczki. No dobrze, w takim razie zaraz to sprawdzimy. Poproszę o pani dowód osobisty. Tylko wie pan, jest pewien problem, bo teraz nie mogę znaleźć dowodu. Prawo jazdy może być? No, ostatecznie tak. Wie pan, to jest jakieś totalne nieporozumienie. Ja nie biorę pożyczek, zresztą my oboje z Wojtkiem, z mężem moim, to w ogóle unikamy tego typu kredytów. Ale proszę mi nie przeszkadzać. Próbuję się skupić. No proszę. No i chyba mamy wyjaśnioną zagadkę. Naprawdę? Ja wiedziałam, jak tylko pana zobaczyłam, to wiedziałam, że pan to wszystko wyjaśni. Dziękuję panu. Mam tutaj na komputerze PDF pani umowy. I rzeczywiście, ma pani u nas 3 pożyczki na łączną kwotę 12 000 złotych. Ale to jest niemożliwe. Nie wierzę. Proszę zobaczyć. Ale jak to się stało? Mamy tutaj wszystko. Mamy pani podpis, skan dowodu osobistego. Proszę sprawdzić jeszcze, czy dane się zgadzają. Zgadzają się, ale ja nie brałam od was żadnych pieniędzy. Proszę się uspokoić, mamy też innych klientów. Jestem spokojna, tylko po prostu chcę panu wyjaśnić, że ja nie wiem, Ale skąd... mnie, droga pani, żadne wyjaśnienia nie interesują. Dla mnie ważna jest umowa. A skoro ją pani podpisała, to teraz trzeba zapłacić. A na przyszłość proszę lepiej oszacować swoje możliwości finansowe. Jest pan bezczelny. Proszę mi nie ubliżać. Czy mogę jeszcze w czymś pani pomóc? Nie. Dziękuję za pana wspaniałą pomoc. Poproszę moje tutaj rzeczy.
W takim razie do widzenia. Nie do widzenia. Moja noga tu nie postanie. Ale to nie koniec tej sprawy. Nie zostawię tego tak. Ten facet był wyjątkowo niemiły. I ja podpisywałam jakąś umowę? Nie mogłam w to uwierzyć. No ale rzeczywiście były tam moje dane i skan dowodu. Tylko gdzie ja zgubiłam ten dowód? Muszę poszukać w domu. Mamo, Tak? od kiedy ty robisz porządki w środku tygodnia? Synku, nie robię porządków, tylko szukam dowodu osobistego. W szafkach kuchennych? Już wszędzie szukałam. W salonie, w sypialni, w pokoju Jadwigi. Nigdzie go nie ma, no. A może ty go widziałeś, co? Nie no, nie widziałem, ale jeżeli faktycznie go zgubiłaś, no to przecież powinnaś to gdzieś zgłosić, mamo. Ktoś może się pod ciebie podszyć, wziąć na ciebie kredyt, no to nie jest bezpieczne. Tak, jasne, oczywiście zgłoszę to jutro. Ale nie przejmuj się, taki duplikat powinni szybko załatwić. Tak, ale ja liczę, że ja go zaraz tutaj znajdę, wiesz? Co, a może patrzyłaś w piekarniku? Synu, nie rób sobie żarty z matki. Do pokoju, do pokoju. Sebastian miał rację. Ktoś ukradł mi dowód, podszył się pode mnie i wziął te chwilówki. Nie było innego wytłumaczenia. No, teraz powinno być dobrze. No jak szef coś zrobi, to nie ma bata. Dawid. Tak? Pomóż mi. Odpal silnik i zobaczymy, jak teraz te biegi wchodzą. Się robi, szefie. Aj. No, pal go. Już sekundka. Szefie? No. Co to jest? To jakaś przyprawa? Nie! To są dopalacze. Żartujesz chyba. U mnie w szkole chłopak rozprowadzał coś podobnego, także jestem przekonany, to są dopalacze. Matko Boska, no i co my teraz z tym zrobimy? No nie wiem, no ja to bym na policję od razu zadzwonił. Nie, może najpierw skontaktujemy się z klientem. Zadzwonimy do niego i razem ustalimy, co z tym fantem zrobić. Może i racja, no. Idę, pogadam z Wojtkiem. Powiem mu o wszystkim. Jak zobaczyłem ten woreczek, to od razu wiedziałem, z czym mieliśmy do czynienia. Paru moich znajomych z dawnej szkoły jest już na tamtym świecie przez ten syf. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, o jakiej to sprawie panowie nie chcieli rozmawiać ze mną przez telefon? Proszę. Znaleźliśmy coś w pańskim samochodzie. Dawid. Proszę, niech pan spojrzy. Co to? To są dopalacze. Co? Dopalacze. Taka chemia, która wykańcza ludzi. No to teraz wszystko mi się zaczyna układać w jedną całość. To znaczy? Panowie, autem dostarcza pizzę mój pracownik, Michał. Aha. Ostatnio było parę skarg na to, że podajemy nieświeżą pizzę. 2 nastolatków nawet trafiło do szpitala. Myślę, że to nie pizza im zaszkodziła. Wychodzi na to, że ten pana pracownik to po prostu zwykły dealer. Tak. Na to wygląda. Trzeba iść z tym na policję. Nie, panowie, bardzo proszę. Ja już i tak mam sanepid na głowie. A dopalacze znaleźli się w moim aucie. Ja to za to beknę. Zresztą nie mam żadnych dowodów na to, że to Michał. To musimy je zdobyć. No ale jak? Ja już chyba mam pewien plan. Urządzimy taką prowokację. Poproszę Sebastiana, mojego syna, żeby zamówił pizzę. Ten pana pracownik ją przywiezie, no i zobaczymy, co tam jeszcze przy okazji dostarczy. O, genialne. No. Dobre. Chciałem pomóc temu człowiekowi, bo widać było, że nie miał nic wspólnego z dopalaczami. Oczywiście robiłem też to dla Sebastiana i innych dzieciaków, no bo dopalacze są bardzo niebezpieczne.
Joli niestety nie udało się znaleźć dowodu osobistego. Kobieta jest pewna, że padła ofiarą kradzieży i oszustwa. Teraz trzeba tak 15 minut poczekać, dobrze? Jola, dzwoni? Ktoś do ciebie nie odbierasz? Wiesz co, nie, bo to ciągle z jakimiś reklamami dzwonią. Jola, a co tam u tej twojej znajomej z parabanku? Załatwiła coś? Wiesz co, ona była tam, tak, ale z kwitkiem ją odesłali. No wiesz, no wzięła kredyt, to musi spłacać. No ale jak to wzięła? Mówię, że nie wzięła. No tak, ale ktoś na jej dowód osobisty wziął te chwilówki. No nie wiem, musiała go zgubić albo co. Masz cię los. No, nieźle. Dobra, dziewczyny, to nie ma sensu. Ja wam muszę powiedzieć prawdę. To nie chodzi o moją znajomą. Tylko o mnie. A to ci niespodzianka. Ty. Nie no, żartujesz? No Jola, no dlaczego nie powiedziałaś od razu? Nie, bo mi było tak bardzo głupio. A poza tym ja myślałam, że to się wyjaśni jakoś. Ja bym od razu z tym na policję poszła. No, na policję. Ja mówiłam od razu na policję. I to jeszcze dzisiaj idziesz z Wojtkiem na policję, słyszysz? On jest z żadnym Wojtkiem na żadną znaczy na policję tak, ale nie z Wojtkiem. Nie, on się o tym nie może dowiedzieć. A dlaczego? Bo ja mu nie chcę mówić. On już ma zbyt dużo swoich problemów i ja to chcę sama załatwić. Proszę was o to samo. Dobra, będę milczeć jak grób, chociaż język to mnie świerzbi, wiesz? To pewnie ci z parabanku. Chyba tak. Mojego teścia nękali telefonami od rana do wieczora. Piranie jedne. Może jeszcze nazywają się tanie pożyczanie. Tak, to ta sama firma. Tanie pożyczanie chyba, drogie oddawanie sobie jeszcze powinni dopisać. Wiecie co, ja na parę godzin chyba wyłączę telefon. Napiszę do chłopaków, że mam dużo pracy. Jola, no, tak mi przykro. Nie chciałam, żeby Wojtek wiedział o moich problemach, ale musiałam się komuś wygadać. Cieszę się, że powiedziałam o wszystkim dziewczynom, od razu mi ulżyło. Zgodnie z planem Wojtek i Rysiek wraz z właścicielem pizzerii urządzili zasadzkę na dostawcę pizzy. Słuchajcie, będę wszystko nagrywał, żeby mieć dowód, okej? Dobra. Także cicho. Siema. Siemanko. Co tak cicho u ciebie? Mówiłeś, że niezła impreza się zapowiada. Towarzystwo jakoś mało rozrywkowe. To pewnie przydałoby się coś na rozkręcenie imprezy. Co masz na myśli? To. Nowi klienci mają u mnie zniżkę. Po 100 za porcję. W sumie dobry pomysł. Czekaj, wezmę kasę. Co jest? Kolego? Może problem jakiś? Ja? To ty masz problem, Wojtek, rozumiesz? spokojnie! Daj spokój, on nie jest tego wart! Wojtek, uspokój się. Masz szczęście, rozumiesz? Masz szczęście! Bydlaku, sprzedawałeś dzieciakom dopalacze i to w porywach mojej pizzerii! Szef, tutaj skąd? Trzeba lepiej pilnować, co się zostawia w samochodzie. Kiedy mechanicy powiedzieli mi, co znaleźli w dostawczaku, od razu wiedziałem, co się kroi. Dzieciaki trują się pizzą, a tak naprawdę twoim gównem! I tak mi niczego nie udowodnicie. Tu się mylisz. Mamy wszystko nagrane. Całą twoją rozmowę. To jak dealujesz, to jak zachęcasz. Wszystko, rozumiesz? Leżysz! No i co? Zwalniam cię. W tej chwili dzwonię na policję. Halo. Moje nazwisko Rafał Sieracki. Chciałem zgłosić przestępstwo. Handel dopalaczami. W następnym odcinku klientka salonu chwali się zaręczynami. Dziewczyny, chodźcie, zobaczcie, to cudo! Wy ukradłyście mój pierścionek. Nie wierzę, że to Klaudia. Nie, no nie wierzę w to, nie wierzę. Ryszard wpada w kłopoty. Ale skąd ja wezmę tyle kasy? Ja nie mogę, Ela, ja już po prostu nie mogę, no! Co planuje Witter? Tak, właśnie nim ma się pan zająć.